To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Przez ostatnich 60 lat Kuba rządzona była twardą ręką przez komunistów. Najpierw Fidela Castro, a po jego śmierci w 2016 roku przez jego brata Raula. W tym roku ten ostatni formalnie oddał władzę w ręce o 30 lat młodszego polityka, również socjalisty Miguela Díaza-Canela. Ale na Kubie już od kilku lat zachodzą powolne zmiany. Pierwsze niełatwe kroki stawia prywatny biznes, pojawiły się telefony komórkowe, internet, choć wciąż wyspa objęta jest amerykańskimi sankcjami. W tym odcinku podcastu Świat zabieram Was na wyspę, która kojarzy się ze słońcem, rajskimi plażami, dobrą muzyką i komunistycznym skansenem. A przynajmniej kojarzyła się jeszcze do niedawna. Bo teraz prawdziwa Kuba wygląda już zupełnie inaczej i niekoniecznie lepiej dla samych Kubańczyków. Takich scen Hawana nie widziała od co najmniej 30 lat. W lipcu na ulice kubańskiej stolicy wyszły tysiące ludzi. Powodem pierwszych od lat tak licznych antyrządowych protestów była pogarszająca się sytuacja gospodarcza. Oni chcą, żebyśmy umarli z głodu. Hawana zaraz się zawali. Nie mamy domów, nie mamy pieniędzy, nie mamy nic. Oni mają pieniądze na te swoje hotele i chcą nas wziąć głodem. Frustracja Kubańczyków narastała przez ostatnie miesiące. Ludzie tracili pieniądze, bo pandemia zamknęła kraj na turystów i odebrała zarobek wielu miejscowym. Pierwszy raz od wielu lat ludzie tak otwarcie krytykowali władzę. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Zmiany na Kubie, ale i w umysłach samych Kubańczyków zaczęły się kilka lat temu, gdy w 2016 roku umarł Fidel Castro. Władza w kraju całkowicie przeszła w ręce jego młodszego brata Raula. Ten zaczął otwierać Kubę na świat i wprowadzać pierwsze swobody gospodarcze. Wkrótce jednak nowy amerykański prezydent Donald Trump przywrócił sankcje na Kubę, a zmiany się zatrzymały. Gdy przyszła pandemia i zabrała ludziom nawet to, co już mieli, na ulice wyszły tysiące osób. Sama historia Kuby jest bardzo skomplikowana i gdyby chcieć tak naprawdę zrozumieć, gdzie i źródło tych protestów. Adam Kwaśny, nasz dzisiejszy gość, jest pisarzem, scenarzystą i szefem Towarzystwa Przyjaciół Kuby La Compañía Cubana. Na Kubę jeździ od 16 lat. I źródło pewnej historycznej sytuacji współczesnej Kuby należałoby sięgać bardzo, bardzo daleko, wręcz aż do czasów hiszpańskich, a potem do czasów dominacji Stanów Zjednoczonych i tego momentu, kiedy Stany Zjednoczone tą dominację utraciły i od tego czasu objęły Kubę blokadą od 60 lat trwającą, która również uniemożliwia rozwój wyspy. Natomiast teraz nadeszła pandemia, cały świat się zamknął, kryzys dotknął zwłaszcza te kraje, które żyły w dużym stopniu z turystyki, a trzeba wiedzieć, że jednak Kuba bardzo dużo pieniędzy zyskiwała właśnie z turystyki. Ludzie, którzy mieli własne pokoje, restauracyjki, inwestowali w to nawet. Mam przyjaciół, którzy przecież potwierali nowe pokoje, swoje hostele ulepszyli, rozbudowali po to, żeby przyjąć gości ze świata i to wszystko nagle ustało. Wszystko zatrzymało się, dopływ gotówki się skończył i rozpoczął się poważny kryzys. Ten kryzys zbiegł się też pewnie ze zmianą pokoleniową na Kubie. Ja myślę, że tak, dlatego że przecież Kubańczycy widzą, jak ludzie żyją na świecie, ale również widzą, jakie rzeczy się złe rzeczy na świecie dzieją. Młodzi ludzie już mają mniej w pamięci to wszystko, co Kuba zawdzięcza jednak rewolucji, a o czym starsze pokolenie na przykład pamięta, stąd tutaj też następuje spory podział. Ja wiem od przyjaciół z Kuby. Tam również społeczeństwo jest bardzo podzielone, opinie są bardzo podzielone i tu też może gdzieś ta linia pokoleniowa się odznaczać. Ci starsi mieszkańcy Kuby nie mieli tej wiedzy o tym, jak wygląda świat, bo nie mieli internetu. Teraz internet jest, władze zezwoliły na to, żeby Kubańczycy mieli dostęp do internetu, mimo że słabego i powolnego.
Ale znaczy, on jest powolny i słaby z powodów technologicznych, natomiast on jest i Kubańczycy bardzo korzystali z niego ochoczo i można było w takich miejscach, gdzie ten internet był dostępny, zobaczyć tłumy ludzi, którzy komunikują się telefonicznie, komunikatorami ze światem za pomocą tego internetu, czy też po prostu patrzą, co na świecie się dzieje. Zresztą trzeba pamiętać, że na Kubę przyjeżdżało zawsze wielu turystów, którzy łapali szybki kontakt z Kubańczykami, więc to nie jest prawda, że Kubańczycy byli odcięci od tej wiedzy o świecie, o tym, jak on się zmienia. Zwłaszcza tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że na Kubę jednak przyjeżdżali turyści zwykle z zamożnych krajów, prawda? Czyli z tych krajów, w których obywateli stać na takie wakacje na Kubie. No więc też ten obraz zamożnego świata do nich docierał, no powiem szczerze, nie do końca zawsze prawdziwy, bo nie każdy może na tą Kubę pojechać. Natomiast wielu starszych Kubańczyków, których znam, mają taką sytuację, że zawdzięczają bardzo konkretne rzeczy. Zawdzięczają pewien status społeczny, zawdzięczają wykształcenie. Mówiłeś o tym, że pandemia bardzo ich dotknęła. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest oczywiście głównie kryzys gospodarczy, ale nie unikniemy pytania, jak to w ogóle jest możliwe, że pandemia tak bardzo dotknęła Kubę, skoro Kuba jest tak bardzo znana z wysokiej klasy przemysłu farmaceutycznego, skoro ma 3 już własne szczepionki na koronawirusa. Chyba dwie jednak. Służba zdrowia, oczywiście ona jest na wysokim poziomie, wyższym w stosunku do innych krajów, choćby nawet regionu. Natomiast weźmy pod uwagę, że jednak brakuje bardzo wielu rzeczy, brakuje leków, brakuje możliwości handlu choćby tymi lekami z innych krajów. No, była sytuacja słynna, kiedy Kubańczycy kupili cały statek środków koniecznych przy pandemii, higienicznych i innych w Szwajcarii i ta transakcja ostatecznie nie doszła do skutku, ponieważ zablokowała ją firma, która okazało się, że miała część udziałów Stanów Zjednoczonych, kapitału. I ta blokada jest po prostu potężna, w związku z tym nie można kupić wielu rzeczy, brakuje respiratorów, brakuje tlenu i ma się świetnych lekarzy, ale co z tego, kiedy no po prostu nie ma pewnych leków. A powiedz, jak wygląda w praktyce właśnie taka blokada, poza takimi dużymi zamówieniami? Co Kubańczyk ma, a czego nie ma? Na pewno firmy ze Stanów Zjednoczonych nie mogą prowadzić żadnych interesów z Kubą. Również firmy, które funkcjonują poza granicami Stanów Zjednoczonych. My jako Towarzystwo Przyjaciół Kuby na przykład, nie mając żadnych konotacji politycznych, mamy ogromne problemy z jednym z banków w Polsce, który nie chce realizować naszych przelewów, ani nie chce zezwalać, żeby do nas przychodziły od naszych kontrahentów środki, mimo że jesteśmy polską firmą z polskim KRS-em, tylko dlatego, że mamy Kubę w nazwie. Firmy, które chcą prowadzić interesy z Kubą, przecież Kuba ma dobre relacje z Kanadą, z innymi krajami, są szantażowane, że po prostu jeżeli będą prowadzić te interesy z Kubą, już nie będą mogli prowadzić interesy ze Stanami Zjednoczonymi. No i nikt, kto poważnie chce zaistnieć na rynku, no nie bardzo chce taką sytuację ryzykować. Są takie historie, kiedy okręty, które płyną z towarem na Kubę, muszą ukrywać swoją tożsamość, żeby nie zostały powiązane z firmami pierwszymi, które je tam wysłały. Te statki nawet zmieniają banderę po drodze, po to, żeby zatrzeć ślady, no i w ten sposób takie pirackie wpływają do Hawany. Moim zdaniem jest to okrutnie niegodziwe i właściwie już cały świat oprócz 3 krajów protestuje przeciwko tej blokadzie, że od 60 lat ten kraj został potraktowany tak okrutnie. Nawet przecież Donald Trump wpisał Kubę na listę krajów terrorystycznych, a niestety nowy prezydent, mimo nadziei, które mieli Kubańczycy, że tutaj polityka wróci gdzieś do tego, co proponował prezydent Obama, no niestety prezydent Biden nic nie robi na razie. Jak już mówimy o tej blokadzie, to w sklepach Kubańczycy co mają? Skąd jest to wszystko, co jest w sklepach? Czy to są Chiny? To są Chiny, to jest Hiszpania, to nawet są polskie wyroby, to są rzeczy z Brazylii. Ponieważ sama Kuba nie ma tak potężnego przemysłu wytwórczego. Pamiętajmy, że ona też została sprofilowana już w swojej historii do produkcji tego cukru nieszczęśliwego, który w pewnym momencie już nie funkcjonuje na rynku jako ciekawy towar. No nie ma fabryk, pamiętam sytuację, kiedy nie było papieru, ponieważ jedna fabryka przechodziła restrukturyzację, która produkowała papier. Nie ma takiego przemysłu, które mogłoby produkować rzeczy codziennego użytku, techniczne, RTV, no i takie różne historie. Wprawdzie powoli Kuba przechodzi już na taką i gospodarkę, rolnicy już mają ziemię, którą uprawiają, ale to wszystko jeszcze wciąż nie jest na tyle wydolne. No Kubańczycy jeszcze się wszyscy tego ciągle uczą. Pamiętajmy, że to są nowe sytuacje dla nich. Do opowieści o Kubie wrócimy za chwilę. Teraz mam dla Was zaproszenie na nasz profil na Instagramie. Tam możecie znaleźć zdjęcia Adama Kwaśnego z Kuby. Jak zawsze prośba, polecajcie nas znajomym.
To jest podcast Świat. Pero el Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patrimonio. Jak pamiętamy Kubę jeszcze z czasów Fidela Castro, to zawsze Kuba nam się kojarzyła z komunizmem. Jak pamiętasz swoje pierwsze wyjazdy na Kubę i te ostatnie najnowsze, co się zmieniło? Czy to w ogóle jeszcze jest system komunistyczny? Ja powiem szczerze, jak pojechałem na Kubę też pierwszy raz dawno temu, no to miałem taki swój światopogląd, taki troszkę środkowoeuropejski. A tam zobaczyłem coś zupełnie innego, to znaczy zobaczyłem, że to jest o wiele głębszy problem. Jak zacząłem go zgłębiać, bo gdzieś pokochałem tą wyspę i szukać różnych informacji w historii, zobaczyłem, że to wszystko nie jest takie proste. Ja myślę, że to, co teraz tam jest na Kubie, to nazywam w taki sposób kapitalizmu Karibenu. Też mają problem z tym, jak przejść do pewnej gospodarki rynkowej, bo wszystkiego na żywioł się puścić nie da. Nie można doprowadzić do jakiegoś wielkiego rozwarstwienia społeczeństwa, które i tak powoli następuje. Ale jednak pewne zdobycze socjalizmu, czy zdobycze pewnego socjalu, który jest szalenie ważny, no istnieją. I ja myślę sobie, że jeszcze w odniesieniu do tego, co dzieje się w ościennych krajach, to jest bardzo ważne, że tego też nie można od razu stracić. Nie można zupełnie zostawić ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, jednak i dzieciaki chodzą do szkoły i jednak jakieś to wsparcie dla najuboższych jest. No i Kuba szamocze się pomiędzy tym wszystkim, czego wymaga jednak wolny rynek. Z drugiej strony, co chciałoby się zachować z tego pewnego opiekuńczego i socjalnego państwa, więc mnóstwo interesów tam się kotłuje. Do tego jeszcze umówmy się, że są zewnętrzne siły, czy ludzie, którzy chcieliby tam zrobić świetne interesy i zarobić ciężkie pieniądze i też na rękę im jest to, żeby tam była destabilizacja i żeby można było upiec swoje kotlety. A propos Fidela, o którym wspomniałeś, nie zapomnę nigdy, jak się pochorował i zaczął oddawać już władzę. Do mnie rozdzwoniły się telefony polskich biznesmenów, którzy pytali mnie, czy mam jakieś relacje, kontakty na Kubie, bo wszyscy chcieli kupować domy, kupować kamienice w Hawanie, chcieli kupować ziemię na hektary, 100-200 hektarów każdy. W związku z tym ci Kubańczycy pewnie by musieli w morzu wylądować, więc ja myślę sobie, że takie zakusy świata, który też chciałby zjeść tą wyspę, bo odkąd ona istnieje, zawsze była na tyle piękna i na tyle atrakcyjna, że takie zakusy są. I mi ciągle w uszach pobrzmiewają głosy moich wybitnych przyjaciół, Kubańczyków, ludzi bardzo wykształconych, którzy mówią, powtarzali mi zawsze wielokrotnie, nawet całkiem niedawno, kiedy tam byłem, Adam, tylko żebyśmy zostali w spokoju, żebyśmy mogli pewne sprawy załatwić sami, żeby znowu nie przyszedł ktoś nas pouczać i ustawiać nam nasz świat. Oprócz tego, że Kuba jest krajem komunistycznym, to kolejny taki chyba mit, jak rozumiem, to to, że Kuba jest w większości katolicka. Znaczy, u nas tak się to widzi z racji i tej przeszłości kolonialnej, prawda, i Hiszpanii, która tam była i która usiłowała krzewić chrześcijaństwo. Widzimy to też, pamiętając podróż Jana Pawła II na Kubę, która była dla Kuby bardzo istotna i też tam wiele udało się w tym momencie na lepsze załatwić papieżowi w kontaktach zresztą z Fidelem Castro, który był jego absolutnym wielbicielem. Natomiast kiedy głębiej wszedłem w to wszystko, okazało się, że Kuba to jest wielka część Afryki, ochroniona przez samych Afrykanów, niewolników, którzy przyjechali tam jako ludzie do pracy przywiezieni, ludzie pozbawieni praw ludzkich, jako towary sprzedawani w takich ogromnych okrętach. Przywieźli z Afryki ze sobą pamięć o bogach, pamięć o tradycji, zapamiętali do dzisiaj język Jorubów, który jest językiem liturgicznym używanym podczas obrzędów Santerii czy Palomonte. To są dwie główne religie Kuby. Takie synkretyczne religie łączące w sobie wierzenia afrykańskie, rdzennej ludności kubańskiej, chińskie wpływy, arabskie, również chrześcijańskie. Tak jakby właściwie na tą wyspę w pewnym momencie jej historii przyjechało bardzo wiele ludów, bardzo wielu bogów, właściwie większość wbrew własnej woli. Musieli się dogadać i się dogadali. Co musiałoby się zmienić, żeby Kuba stanęła na nogi? Czy to jest kwestia zniesienia amerykańskiej blokady, zniesienia amerykańskich sankcji? Myślę, że ja nie jestem specjalistą, ekonomistą. W taki sposób zupełnie osobisty mogę powiedzieć, że na pewno tak. Na pewno blokada, która blokuje kontakty między ludźmi, kontakty ekonomiczne. Przecież to jest najbliższy sąsiad Kuby. Zdajmy sobie sprawę z tego, że to jest wyspa. Ona ma dookoła tylko ocean i niebo. A
najbliższym krajem są Stany Zjednoczone, gdzie jest wielu ludzi, którzy mogliby przejeżdżać się leczyć na Kubę, którzy mogliby przyjeżdżać na Kubę na wakacje, którzy mogliby sprzedawać swoje wyroby Kubańczykom i kupować od nich to, co Kubańczycy mogłyby sprzedać. Myślę, że to, co próbował robić prezydent Obama, to była słuszna droga. O zmieniającej się Kubie, o ludziach, którzy tam mieszkają, ich marzeniach i planach opowiadał nam dzisiaj Adam Kwaśny, pisarz, scenarzysta, szef Towarzystwa Przyjaciół Kuby La Compañía Cubana, który od 16 lat jeździ na Kubę. Dodajmy, również autor książki Wszystkie zajęcia Jojorysa Manuela, którą to książkę serdecznie wam polecamy, tak, Adamie? No, jak ktoś chce zajrzeć pod podszewkę Kuby, zajrzeć tam, gdzie mieszkają ludzie, mówią swoimi głosami, wyznają swoich bogów, bardzo ciekawych, bardzo ludzkich, obarczonych ludzkimi cechami, bogów podobnych niemalże do nas, to bardzo polecam lekturę. Zapraszam. Wszystkie niezbędne linki do twórczości Adama, również do Towarzystwa Przyjaciół Kuby znajdziecie w opisie tego podcastu. Adamie, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie. Również dziękuję. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Przypominam, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Wszędzie tam zachęcamy Was, żebyście zostawili recenzję tego podcastu. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat The World. Tam oprócz środowych podcastów w każdy piątek premiery filmowe. Teraz już za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.